Були люди добрі, рубали калено. Гуцул таке засадив, як мав курено. No i mamy 10 październik, godzina 8:10. Jesteśmy w środkowym kotle Kyzi Uchy, tak się nazywa, czyli tłumacząc to tak niedosłownie, miejsce, gdzie żyły kozy, czyli pewnie takie kozice górskie. Noc była bardzo fajna, będzie dzisiaj super pogoda. Patrzcie tutaj dookoła, nie ma chmurek w ogóle. Słoneczko będzie pewnie za 15 minut u nas. Spało się bardzo fajnie. Myśmy z Jurą spali w jego namiocie. To jest taki marabut, który nazywa się, zaraz wam powiem, Tengri. No to jest taki dwuosobowy namiocik zimowy, ponieważ ma fartuchy śnieżne, ale spoko, w tych warunkach się sprawdza. Tutaj było sucho w środku, nic nam nie namokło, chociaż widać, że jest dużo rosy było, bo tutaj wszystko dookoła jest mokre. I ten namiocik ma tutaj z dwóch stron takie wywieczniki, także też mieliśmy to całą noc otwarte, dzięki temu nie mieliśmy tutaj żadnej kondensacji, to spoko. A z tej strony to wygląda tak, że ten wywiecznik idzie do tego okienka. A widzicie, a tutaj wszędzie rosa. Jest to namiot dwuwejściowy. Tutaj jest takie wejście z jednym zamkiem. Po prostu tak się zamyka. A to można by powiedzieć główne wejście, w którym myśmy też wychodzili. To ma tutaj, widzicie, dwa zamki. Z jednej i z drugiej strony. Nie powiem, że jest bardzo duży w środku, ale na dwie osoby wystarcza. Tutaj można poukładać plecaki, chociaż widzicie, ten kąt tego jest dość spory, więc ten plecak najlepiej, żeby był jakoś na płasko. Nam się te dwa, akurat mamy małe plecaczki, tu zmieściły. Z tej strony stały buty. No a tu jeszcze są dobre rzeczy, bo jest taka przestrzeń, widzicie, te siatki. Więc tu można dużo takich rzeczy podręcznych sobie napchać, jakieś telefony. I one są dość daleko od tej ścianki, więc nawet jakby się tutaj zebrała jakaś wilgoć, to co jest w tych siatkach bezpośrednio się nie styka, bo widzicie, te siatki wiszą. O. Więc to jest spoko. Ten materiał podłogi też nie jest najgorszy, chociaż tu jeszcze jest na wyposażeniu tego namiotu taka plandeka. Też to mieliśmy, także to jest rozłożone. Także tutaj od dołu nic nam nie podeszła wilgoć. A widzicie, że na tych fartuchach po prostu od rosy zebrała się woda. Myśmy też w żaden sposób tych fartuchów nie zabezpieczali, jakimiś kamieniami nie obkładali, po prostu one tak jak je rozłożyliśmy, tak zostały. Ale w środku wszystko w porządku. Ten śpiworki teraz jeszcze zostawiamy, jak tu za chwilę dojdzie słońce, to w namiocie się powinno zrobić od razu cieplej, więc cała też wilgoć powinna zniknąć i wszystko powinno być suchutkie. No a tutaj ognisko już płonie, herbatka się robi, coś tam będzie do jedzenia i ruszamy dalej, tam za mną na górę. Prawie dochodzimy do kotła Kyzy Lochy, jeśli dobrze to wymawiam, a jeśli źle to wymawiam, to Jura to dobrze powie. Kyzy Lochy. O, widzicie, specjalista. No i przyszło nam troszeczkę się przedrzeć przez Kosówkę. Co prawda jest ścieżka, nie jest tak najgorzej. A my w planie ostatecznie zdecydowaliśmy, że podchodzimy na Grań i pokierujemy się w kierunku Popa Iwana i tam gdzieś przenocujemy, tak żeby jutro już tylko schodzić do Zembroni. No i jak, gdzie widzisz ścieżkę? Widzę, że idzie tam do góry, zaraz ci pokażę. Tędy? Tam widzę, że na Grani do Grani idzie ścieżka, więc możliwe, że zaraz tu zawija i idzie już tym. Podjęliśmy taką decyzję strategiczną, że żeby się kierować tamtędy, to byłoby trochę problematyczne, bo nie ma tam ścieżki i trzeba by się ryć przez Kosówki. A żeby tam dojść, zrobimy sobie troszkę łatwiejszy wariant i pójdziemy tą granią tu do tej dużej grani, wejdziemy na Berbeneskul i później w
kierunku Munczela. A oto i czarnochorskie kosuwy. I tak się trzeba w nich przedzierać. Dawno nikt nie chodził, no. Ślady ścieżki są, tu widać. Ale chyba tu już będzie lepiej, tak mi się wydaje. Zaraz tu przejdziemy. O. To tak wygląda, że idzie ta ścieżka. Są takie jakby wysepki między kosówkami, po czym znowu trzeba przejść trochę przez te krzaki. O, widzicie, znowu tu trzeba jakoś tak, co nie jest łatwe, jeśli ma plecak. Widzicie, trzeba dojść tutaj ostatnie takie pole kosówki przejść, bo z tej strony nie ma się co pchać, bo tu jest ogrom tej kosówy i to byśmy utknęli. Co mogę powiedzieć, że najgorzej nie jest. Tutaj ta kosówka jest taka troszkę niższa i da się tak jakby po niej stąpać, na nią wchodzić. Oczywiście nie jest to wymarzone chodzenie. O, przeszliśmy tą kosówkę. A co jest gorsze od takiej kosówki? Nie, gorsze tylko kupić kurtkę za 300 euro A. i przejść. Nie, bo ja chciałem powiedzieć, że gorsze jest jeszcze iść w takiej kosówce, jak pada deszcz i wieje wiatr i jest cała mokra, bo wtedy... No właśnie wtedy zakładasz. A kurtka za 300 euro, tak? No. I nie masz kurtki. I nie masz kurtki. Można powiedzieć, że najgorsze za nami. Takie strome podejście już się skończyło. Teraz już będzie grań. A tutaj widzicie z tej strony Szpyci i Hoverla. Tak dokładnie nad Jurą. Taki wystający czubek z granią, taką długą w prawą stronę, to Hoverla. A Jura, jak słusznie zauważył, tutaj są okopy z I wojny światowej. Chciałbym, żebyście też zobaczyli, bo to nie jest naturalny rów, tylko kopany ludzką ręką. To wszystkie układane murki, to co tu widać, zaraz tu kawałeczek podejdę, o widzicie, bo tutaj były normalne działania wojenne w tym miejscu. Zresztą jeśli będzie widać tam kawałek dalej, to w wielu miejscach leży też drut kolczasty. O. Normalnie linia frontu. Ale kto by pomyślał, że o tej porze roku taka pogoda, że prawie się można opalać, nie? Wiatru żadnego, cisza. No dobra, wiatr jest delikatny teraz, dopiero tutaj. Może ktoś z Was był w Gorganach, to wie, że tam większość chodzi się właśnie po takich kamieniach, jak na tym odcinku, jak teraz idziemy. I stąd właśnie nazwa Gorgany, czyli takie kamienie. Wszystko pozostałości I wojny światowej. A oto i co mówiłem wcześniej, że są stare druty kolczaste z I wojny światowej. Proszę bardzo. A teraz sobie wyobraźcie, że tu jest linia frontu. Jak tu kurczę walczyć? Tu są góry, wysoko, pogoda może być zmienna, raz ciepło, raz zimno. W lecie to jeszcze, ale w zimę, a walczyli. Jura, a co się tu wydarzyło? Ktoś Tragicznie zaginął. w 2010 roku, tak? Urodzony 1979 rok, zmarł 11 sierpnia 2000 roku. Vitalik Kiriczuk. Szkoda chłopaka. No tam taki jeszcze. Ponieważ tam było napisane, że on zginął latem, więc jest takie prawdopodobieństwo, że mogła to być burza. Po prostu porażenie przez piorun. Niestety takie rzeczy się w górach zdarzają. Przykro.
wysokości, prawie że pod samą granią główną są ujęcia wody, więc można uzupełniać. Dochodzimy do miejsca, gdzie będziemy odbijać. Tam by się szło na popa, a my idziemy w tą stronę. I gdzieś tutaj dosłownie za chwilkę będziemy wybierać jakieś miejsce do noclegu. Z tej strony, tam trochę pod słońce, widać góry marmarowskie. To jest takie pasmo, które prowadzi granicą ukraińsko-rumuńską i które przechodziliśmy z Dorendą i z Hightowerem wiosną tego roku. Jeszcze przy takich zimowych warunkach. No, wtedy było śniegu. Kurczę, miejscami do kolan, do pasa. I szło się ciężko. Tą trasę zrobiliśmy tak jak zaplanowaliśmy, tak ją zrobiliśmy, ale naprawdę w ciągu dnia trzeba było sporo chodzić. A ten śnieżek, który spadł tydzień temu, to praktycznie już go nie ma. Miejscami jeszcze gdzieś leży. Już Huculi myśleli, że się zima zaczyna. Na Bukowelu ludzie już zaczęli rezerwować miejsca noclegowe, żeby przyjeżdżać na narty. A tymczasem mamy prawdziwe babie lato. No i tutaj odbija szlak na Pop Iwan, w tamtą stronę, a my pójdziemy w stronę Smotrycza. 2 km 40 minut, ale oczywiście tam nie dochodzimy. Schodzimy tutaj na dół pod ruiny dawnego schroniska AZS Warszawa. Bardzo pięknego, zachowały się jeszcze jakieś zdjęcia. No ale teraz jest tam takie miejsce biwakowe, można sobie tam zejść i przespać. Tam jest źródło z wodą obok. Mamy 10 po 5. Miejscówka jest. Tu wam zaraz pokażę te ruinki schroniska, póki jeszcze częściowo są w słońcu, ale niestety tutaj słońce się dosłownie za pewnie 5-10 minut schowa za tą grań. Ale za to gdzieś z tej strony będzie wschód, więc powinniśmy mieć słońce z rana. A słońce z rana jest bardzo potrzebne, żeby ogrzać kości, podsuszyć rzeczy. Wiecie. Między innymi dlatego też, że tu jest tak wydajne źródło. No, cały potok. Tutaj powstało to schronisko, widzicie? Można się spokojnie umyć. Zabrać wodę, oczywiście jest czysta. Tu stało schronisko prowadzone przez AZS Warszawa, jak już mówiłem. Całkiem spore. Zostały tylko kamienna podmurówka, a góra była drewniana i później spłonęła. W każdym razie mury się zachowały. Wiecie, jakby się ktoś postarał, to można by tu odbudować schronisko. Tu wygląda, jakby było główne wejście.